Dzień dobry, dzisiaj przyjechaliśmy do Lichenia Starego. Znajduje się tutaj sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Jest to jedno z najważniejszych miejsc kultu maryjnego w Polsce. Jest położone w województwie wielkopolskim. Niedaleko Konina, przyciąga rocznie setki tysięcy pielgrzymów i turystów z kraju i zagranicy. Znajdujemy się na parkingu kościelnym B. W narożniku tego parkingu, przy jeziorze, znajduje się figura świętego Krzysztofa, patrona kierowców, żeglarzy, podróżników i pielgrzymów. Nasz spacer po sanktuarium rozpoczynamy z tego miejsca. Wychodzimy z parkingu na ulicę Klasztorną. Od razu dostrzegamy pomnik rozpoczynający Aleję Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Jest ona miejscem pamięci, upamiętniającym tragiczne wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku, kiedy to w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Rzeczpospolitej Polski Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią oraz wielu wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Delegacja ta zmierzała na uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. Aleja ta ciągnie się wzdłuż ulicy Klasztornej i tworzy ją szpaler 96 dębów posadzonych tutaj dla uczczenia osób, które 10 kwietnia 2010 roku zginęły w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Dęby te posadzono jesienią 2011 roku, 1,5 roku po tej katastrofie. Oficjalne otwarcie alei nastąpiło 10 kwietnia 2012 roku, w drugą rocznicę katastrofy. Pod koniec alei dochodzimy do miejsca zamordowania Szczepana Jankowiaka, grabarza z Lichenia. Był on ofiarą egzekucji dokonanej 12 września 1940 roku przez Niemców właśnie w tym miejscu. Tego dnia żandarmi z posterunku w Ślesinie zastrzelili go w czasie pozorowanej ucieczki. Był on oskarżony o podpalenie budynku parafialnego. Wchodzimy na teren sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski. Historia tego miejsca sięga bardzo odległych czasów. Według legendy na wzgórzu, tuż nad jeziorem licheńskim, znajdowała się pogańska świątynia, w której czczono słowiańskie bóstwo zwane Lichem. Od nazwy tego bóstwa z kolei wywodzić się miała nazwa miejscowości. Pierwsza pisemna wzmianka o Licheniu pochodzi z 1232 roku. Od co najmniej 1458 roku Licheń miał prawa miejskie, jednak brak rozwoju i z powodu zniszczeń z czasów potopu szwedzkiego utracił je w 1655 roku. Obecnie Licheń jest jednym z większych sanktuariów maryjnych w Polsce prowadzonym przez księży Marianów, przybyłych do tutejszej parafii w 1949 roku. Corocznie sanktuarium odwiedza około 1,5 miliona pielgrzymów i turystów. Historia sanktuarium wiąże się z małym obrazkiem Matki Bożej, który zawiesił w kapliczce na sośnie w pobliskim lesie Tomasz Kłosowski, kowal z Izabelina. Obrazek został namalowany prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku przez nieznanego malarza na modrzewiowej deseczce. Malowidło przedstawia popiersie Najświętszej Maryi Panny spoglądającej w dół. Na piersi umieszczono rozpostartego białego orła w koronie. Około 1850 roku miejscowy pasterz Mikołaj Sikatka miał przed tym obrazem kilkakrotnie wizję Matki Bożej. Przekazała mu ona orędzie wzywające do modlitwy i nawrócenia oraz polecenie przeniesienia obrazu w miejsce bardziej godne. Początkowo nikt nie uwierzył Sikatce. Sytuacja zmieniła się, gdy w tym samym roku w okolicy zapanowała, zapowiedziana jego zdaniem przez Matkę Bożą, epidemia cholery. Mieszkańcy zaczęli licznie gromadzić się przy obrazie na modlitwie o zdrowie. Świadectwa o licznych uzdrowieniach sprawiły, że władze kościelne po zbadaniu tych wydarzeń poleciły przenieść obraz do kościoła w Licheniu, co nastąpiło uroczyście 29 września 1852 roku. W 1949 roku parafię licheńską objęło zgromadzenie księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Obecnie najbardziej rzucającym się w oczy budynkiem jest Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej i stojąca obok niej wieża. Bazylikę budowano przez 10 lat. Od 1994 roku do 2004 roku. Jest to obecnie największa świątynia w Polsce, 8. w Europie i 12. na świecie. Jej długość wynosi 139 metrów, szerokość 77 metrów, szerokość elewacji frontowej 162 metry, wysokość części centralnej to 64,8 metra,
a wysokość krzyża wieży to 141,5 metra. Znajdują się tutaj także największe w kraju organy. Mają one w sumie 157 głosów realnych i 12 323 piszczałki. Instrument pod względem wielkości jest 4. w Europie i 13. na świecie. Na placu przed bazyliką może zgromadzić się około 250 000 wiernych. Do kościoła prowadzą 33 stopnie, a ich liczba nawiązuje do lat życia Chrystusa na ziemi. W świątyni znajduje się 365 okien, symbolizujących liczbę dni w roku kalendarzowym, 52 otwory drzwiowe, symbolizujące liczbę tygodni w roku kalendarzowym, oraz 12 kolumn, symbolizujących 12 apostołów. Bazylika powstała na planie Krzyża Łacińskiego, składa się z 5 naw, jest wzbogacona licznymi kaplicami. Jej integralne części stanowią dzwonnica i wieża. Do wnętrza świątyni wiodą 4 portyki. Zgodnie z zamysłem architektonicznym bazylika przypomina falujący złoty łan zboża. Przejawia się to w dekoracji roślinnej placu przed świątynią oraz w architekturze samej świątyni. Zauważalne jest to między innymi w oknach wypełnionych szkłem o odcieniu złotawo-bursztynowym, ze ślusarką z anodowanego aluminium w formie kłosów oraz kolumnach w portykach i we wnętrzu świątyni. Za chwilę wejdziemy do wnętrza bazyliki. Najpierw do części dolnej wypełnionej na ścianach tablicami fundacyjnymi z imionami i nazwiskami osób, które złożyły datki na budowę świątyni. Następnie przejdziemy do części górnej, gdzie w ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz. Wchodzimy do dolnej części bazyliki.
Przechodzimy do górnej części bazyliki. W głównym ołtarzu znajduje się oryginalny, cudowny obraz Matki Bożej Licheńskiej, patronki tego miejsca. To tutaj wierni oddają cześć, proszą o łaski i dziękują za wysłuchane modlitwy. Za chwilę dokładniej zobaczymy cudowny obraz. Obraz Matki Bożej Licheńskiej pełni rolę duchowego przewodnika dla pielgrzymów. To tutaj, przed jej obliczem, ludzie szukają pocieszenia w trudnościach, modlą się o zdrowie i błogosławieństwo dla swoich bliskich. Maryja z Lichenia, ze swoim ciepłym, matczynym spojrzeniem, niesie nadzieję i duchowe wsparcie dla wszystkich, którzy przybywają do tego świętego miejsca. Obejdziemy jeszcze obraz dookoła. W pewnym momencie z tyłu obrazu znak sugeruje przejść krótki odcinek drogi na kolanach. Wychodzimy z bazyliki. Najpierw widzimy dzwonnicę z dzwonem Maryja Bogu Rodzica. Jest to największy dzwon w Polsce i jeden z największych w Europie. Dzwon został odlany z brązu w 1999 roku, a uroczyście poświęcony 25 czerwca 2000 roku. Idziemy na drugą stronę bazyliki. Wchodzimy do wieży, która znajduje się po lewej stronie wejścia głównego bazyliki.
Wieża ma wysokość 141,5 metra i jest jednocześnie punktem widokowym. Są na niej dwa tarasy widokowe, pierwszy na 98 metrze wysokości, czyli na 27 piętrze, a drugi na 114 metrze wysokości, to jest na 31 piętrze. Na taras na 27 piętrze można wyjechać windą lub wejść po schodach. Na 31 piętro z 27 piętra można wejść tylko po schodach. Jak się łatwo domyślić, widoki z takich wysokości są wspaniałe. Obejrzyjmy je przez chwilę. Po obejrzeniu wspaniałych widoków na wieży obserwacyjnej przechodzimy przez plac przed bazyliką w stronę Golgoty. W razie potrzeby odprawienia mszy polowej na tym placu może zgromadzić się 250 000 osób. Po drodze mijamy ogrody w stylu francuskim. Przebywanie w otoczeniu zieleni koi nerwy i wycisza, a jednocześnie działa pozytywnie i stymulująco na organizm. Mijamy fontannę, dom Jana Pawła II, pomnik poświęcony Armii Krajowej, z lewej strony dzwonnicę wolnostojącą z 3 dzwonami i dom pielgrzyma Betlejem.
Dochodzimy do Golgoty. Golgota należy do tych miejsc licheńskiego sanktuarium, które jest prawie zawsze odwiedzane przez pielgrzymów. Prawie każdy z pielgrzymów znajduje tu czas, aby w zadumie i ciszy wędrować krętą ścieżką na jej szczyt. Przejdziemy i my tę ścieżkę. Golgota licheńska ma postać kamiennej góry o wysokości 25 metrów. Jest to labirynt przejść, grot i kapliczek. Jest to miejsce zadumy i rozmodlenia. Obejrzyjmy niektóre jej zakamarki. Wychodzimy z Golgoty. Na wprost przed nami jest kościół Matki Bożej Częstochowskiej. To właśnie do tego kościoła 29 września 1852 roku sprowadzono z Lasu Gromblińskiego obraz Matki Bożej, przy którym objawień Maryi doświadczał Mikołaj Sikatka. W 1858 roku kościół ten utracił funkcję parafialnego na rzecz nowo wybudowanego, większego kościoła Świętej Doroty. Świątynia składa się obecnie z dwóch części, górnej i dolnej. W części dolnej znajduje się kaplica Krzyża Świętego, gdzie przechowywany jest krucyfiks, który został ostrzelany z pistoletu przez Bertę Bauer, niemiecką nauczycielkę z licheńskiej szkoły Hitlerjugend w 1944 roku. Bezbożna nauczycielka zginęła tragicznie od kul 4 godziny po dokonanym świętokradztwie. Krzyż jest wymownym symbolem ogromu cierpień narodu polskiego w czasie ostatniej wojny. Zasłynął łaskami i cudami.
Tuż obok znajduje się neogotycki, wspomniany przed chwilą, kościół świętej Doroty. To w tym kościele przechowywano obraz Matki Boskiej Licheńskiej od roku 1858 do roku 2006. W tym czasie był on głównym kościołem sanktuarium maryjnego w Licheniu Starym. Po wyjściu z kościoła świętej Doroty idziemy jeszcze do źródełka z cudowną wodą. Źródełko znajduje się z drugiej strony ulicy. Po koronacji cudownego obrazu, która miała miejsce 15 sierpnia 1967 roku, do sanktuarium zaczęło przybywać coraz więcej pątników. Licheń nie był wówczas przygotowany na przyjęcie tak dużej ich liczby. Wodę do picia pielgrzymi czerpali z pobliskiego jeziora. Z tego względu zapadła decyzja o wykopaniu studni. Źródełko zostało poświęcone 14 sierpnia 1968 roku. Była to wigilia odpustu i wielu wiernych uczestniczyło w uroczystości. Tego samego dnia starsza pani Sponchowa z gminy Kramsk, niewidoma od 12 lat, po napiciu się wody ze źródełka odzyskała wzrok. Byli świadkowie tego zdarzenia, a fakt ten uznano za pierwszy cud uzdrowienia przy źródełku. Tutaj widzimy tę studnię z cudowną wodą. Wodę z tej studni pobieramy wygodnie obok z kraników na ścianie kaplicy. Sanktuarium w Licheniu Starym to miejsce nie tylko religijne, ale także historyczne i kulturowe, stanowiące istotny punkt na mapie duchowej Polski. Z uwagi na swoją monumentalną architekturę, bogatą historię i intensywne życie religijne, przyciąga zarówno osoby wierzące, jak i turystów zainteresowanych kulturą i historią Polski. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, gdyż wkrótce pojawią się tutaj kolejne filmy o kolejnych miejscach i miejscowościach. Wciśnij łapkę w górę i napisz komentarz.